Branża paliwowa alarmuje przed podwyżką cen na stacjach w Polsce. Francja użyczy mocy Europie. Azjatycka wojna cenowa może zamknąć pralnię ropy rosyjskiej. Jest 29 sierpnia 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Azjatycka wojna naftowa może zamknąć pralnię ropy z Rosji. Spór USA z Indiami o dostawy ropy rosyjskiej może być kosztowny. Rosjanie stracą kolejne petrodolary przez zamknięcie ich pralni ropy, która pozwala na dostawy paliw do Europy. Korzystają Chiny, które są największym importerem baryłek rosyjskich. Amerykanie domagają się od Indii porzucenia dostaw ropy z Rosji, wywierając na nie presję z użyciem ceł 50% na dostawy towarów indyjskich do USA. Ten spór jest kosztowny dla wszystkich stron. Według analizy Global Trade Research Initiative cła wprowadzone przez Donalda Trumpa na dostawy towarów z Indii za import ropy rosyjskiej mogą być kłopotliwe politycznie dla premiera Narendry Modiego ze względu na ryzyko problemów gospodarczych. Reuters dotarł do wewnętrznych danych rządu w New Delhi, z których ma wynikać, że całkowite porzucenie ropy rosyjskiej oznaczałoby podwyżkę cen baryłki na globie do $200. Dostawy ropy z Rosji do Indii sięgały 1,5 miliona baryłek dziennie w sierpniu. Źródła Reutersa przekonują, że wzrosną o 10-20% we wrześniu, czyli o 150 do 300 tysięcy baryłek dziennie. Dostawy rosyjskie pokrywają 42,3% zapotrzebowania Indii. Najwięksi kupcy ropy z Rosji w Indiach to spółki Reliance oraz Nayara Energy. W tej drugiej Rosjanie z Rosneftu posiadają pakiet 49,13% akcji. Została ona objęta sankcjami Unii Europejskiej z 18 pakietu. Rosjanie korzystają z ubezpieczenia indyjskiego oraz rosyjskiego, by ominąć te obostrzenia. Indie tracą na sporze o ropę z Rosji. Były w stanie zaoszczędzić $17 miliardów na wzroście importu ropy rosyjskiej. Nowe cła USA sięgające 50% mogą uderzyć w dostawy indyjskie do Stanów warte $37 miliardów. Mimo to Indyjczycy zamierzają kontynuować dostawy rosyjskie. Spór o ropę rosyjską jest kosztowny także dla Kremla. Według analizy cytowanej przez Komiersant utrzymanie dostaw do Indii może oznaczać konieczność powiększenia przeceny mieszanki Urals względem alternatyw o ponad $1,5 na baryłce. Przedcena sięga już teraz $8 do $12 na baryłce w porcie w Primorsku i $3 do $12 w Noworosyjsku. Dalsza obniżka oznaczałaby kolejne ograniczenie przychodów Kremla z tytułu sprzedaży tej ropy. Ten spór jest jednak także kosztowny dla USA. Premier Indii ma odwiedzić 31 sierpnia Chiny na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Będzie to pierwsza wizyta od 2020 roku, kiedy doszło do starć tych krajów na granicy. Modi spotkał się już także z Władimirem Putinem. Co dalej? Indie wyraziły gotowość do większych zakupów węglowodorów z USA, ale nie ma sygnałów o ich gotowości do porzucenia ropy z Rosji. Przypominają, że Amerykanie są największym importerem nawozów rosyjskich na świecie. Cichy zwycięzca sporów to Chiny, które są największym importerem ropy z Rosji. Sprowadziły w 2024 roku 109 milionów ton ropy z tego kierunku w porównaniu do 88 milionów sprowadzonych przez Indię. Jednakże USA szukają porozumienia z Chinami w sprawie zakończenia wojny celnej, która jest odroczona do listopada. Sekretarz stanu USA Scott Bessent podkreśla, że Chiny zwiększyły import z Rosji po inwazji na Ukrainie jedynie z 13 do 16%. Doradca gospodarczy Donalda Trumpa Peter Navarro uznał w Financial Times, że Indie działają jak globalna izba celna rosyjskiej ropy, przerabiając ją na drogie towary eksportowe i dając Moskwie petrodolary, których potrzebuje. Chodzi o to, że ropa z Rosji objęta sankcjami Zachodu jest przerabiana w Indiach na produkty naftowe, które trafiają potem na rynek zachodni. Indie były największym dostawcą produktów naftowych do Europy o wartości 14-15 miliardów dolarów rocznie. Z tego punktu widzenia istotne są zapisy 18 pakietu sankcji unijnych zakazujące importu produktów naftowych wyrabianych z użyciem ropy rosyjskiej. To w połączeniu z sankcjami bezpośrednimi na Nayara Energy utrudni Indiom zarobek na przerobie surowca rosyjskiego. Ponadto parlament amerykański wciąż czeka z ustawą o sankcjach wobec Rosji, która zawiera cła 500% na dostawy ropy rosyjskiej do krajów trzecich, jak Chiny czy Indie. Prezydent Trump zwlekał dotąd z jej poparciem. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Branża paliwowa alarmuje.
Zmiana warunków gromadzenia zapasów ropy w Polsce przez zawetowanie ustawy w tej sprawie zwiększy koszt magazynowania i obniży podaż paliw przez wykluczenie zaangażowania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Może poskutkować podwyżką cen paliw na stacjach. Jest układ atomowy. Jest umowa Orlen-Synthos w sprawie małych reaktorów jądrowych. Pierwszy SMR stanie we Włocławku, będzie więcej kontroli Orlenu, prawo do technologii pozostanie w spółce OSGE z udziałami partnerów po 50%. To odpowiedź na zastrzeżenia zgłaszane w przeszłości m.in. przez służby. Polski kapitał offshore. Ocean Winds podpisał umowę z Telefoniką Kable oraz P&Q z Polski w sprawie dostaw kabli oraz ławy kablowej do morskiej farmy wiatrowej BC Wind. Przedstawiciele portugalsko-francuskiego Ocean Winds chcą maksymalizować udział firm z Polski w takich przedsięwzięciach. Problemy z przyjaźnią. Dostawy ropociągiem Przyjaźń na Słowację i Węgry zostały przywrócone po trzecim ataku Ukrainy na tę infrastrukturę w Rosji. Ukraiński dowódca wojskowy pochodzenia węgierskiego Robert Magyar-Brovdi, odpowiedzialny za operację, nie został wpuszczony na Węgry. Polski MSZ zaoferował mu pobyt w Polsce. Polski atom. Zależy nam na tym, by projekt elektrowni jądrowej w Polsce został zrealizowany w akceptowalnym czasie, co nie jest takie oczywiste, ostrzega Tomasz Stępień, prezes PZPB Atom. Ta grupa ma maksymalizować udział kapitału krajowego ze względu na lwią część finansowania z budżetu. Tymczasem negocjacje umowy o budowie atomu na Pomorzu trwają. Kompromis o zapasach. Potrzebny jest kompromis dający reformę zarządzania bezpieczeństwem zapasów gazu w Polsce, który pogodzi konieczność obniżki ceny tego paliwa na rynku z adekwatną odpowiedzią na stałe zagrożenie ze wschodu, apeluje Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, a więcej w jego analizie. Teraz wieści z Europy. Drugi gazoport rusza w Niemczech. Projekt Wilhelmshaven LNG rozpoczyna pracę 29 sierpnia. Przepustowość jednostki FSRU Excelsior to 1,9 miliarda metrów sześciennych rocznie. Także w tej miejscowości znajduje się pierwszy pływający gazoport, czyli jednostka FSRU Hoek Esperanza o przepustowości 4,7 miliarda metrów sześciennych, uruchomiona jeszcze w grudniu 2022 roku w apogeum kryzysu energetycznego. Francja użyczy mocy. Francuski EDF wystawi 6 gigawatów mocy elektrowni wodnych na aukcję do dyspozycji krajów członkowskich na mocy układu z Komisją Europejską. Połączenie mocy odnawialnych i jądrowych sprawia, że Francuzi są częstym eksporterem energii elektrycznej. Pociski dla Ukrainy. USA zatwierdziły sprzedaż Ukrainie pocisków E-RAM wartą $825 milionów. Te pociski mogą razić cele w głębi Rosji i uzupełniać ataki dronów oraz pocisków Flaming. Zakupy zostały sfinansowane przez Danię, Holandię i Norwegię. Ukraina atakuje cele wojskowe w Rosji w odpowiedzi na rosyjskie uderzenia w cele cywilne. Terroryzm energetyczny trwa. Ponad 10-godzinny atak Rosji z powietrza na stolicę Ukrainy z 28 sierpnia spowodował śmierć 23 ludzi, w tym 2 dzieci. Atak objął także sieci przesyłowe energii oraz gazu w licznych regionach: czernichowskim, donieckim, charkowskim, połtawskim, sumskim i zaporowskim. Obserwujemy ukierunkowane masowe ataki na kluczowe obiekty infrastruktury energetycznej, kiedy 20 dronów leci jednocześnie do jednego z obiektów infrastruktury gazowej, ocenia minister energii Switłana Hrynczuk. Jeszcze wieści ze świata. Dronopad także trwa. Ukraina zaatakowała 28 sierpnia 2 rafinerie w jeden dzień. Rafinerię Kujbyszew oraz Afipski o przerobie 7 i 6,25 milionów ton ropy. Reuters szacuje, że przed tymi atakami doszło już do zniszczenia 10 rafinerii i 17% mocy przerobowych Rosji potrzebnych do kontynuacji inwazji. Najnowszy atak mógł ująć kolejne 4,7%. Celne uderzenie. Według źródeł Reutersa rosyjski terminal paliwowy w Ust-Łudze musi obniżyć przerób o połowę do 250 tysięcy baryłek dziennie po ataku dronów Ukrainy. Dronopad komplikuje eksport węglowodorów rosyjskich, które finansują inwazję. Sygnał z Chin. Pierwszy gazowiec z projektu Arctic LNG 2 w Rosji, objętego sankcjami USA o nazwie Arctic Mulan, zacumował w porcie Beihai LNG w państwie środka. To pierwszy taki przypadek od czasu wprowadzenia restrykcji przez administrację Joe Bidena. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście w poniedziałek, a jeszcze w ten weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.
Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.